Cześć! Dziś będziemy mówić o chomikach dżungarskich. Przed Wami mama Muminka. No to tytułem wstępu, skąd pochodzą takie cudeńka? Takie cudeńka pochodzą z terenów tundry i stepów Syberii Zachodniej. Odkrył je niemiecki botanik i zoolog Peter Pallas. Chomiczki mają od 7 do 10 cm wielkości. Ważą od 30 do 40 gram. Są to chomiczki bardzo łagodne, dlatego też takie popularne w hodowli domowej. Ale pamiętajcie, że jak wszystkie gryzonie i wszystkie inne zwierzątka mają zęby. O tym też ja się wielokrotnie boleśnie przekonałam. Mała Muminka akurat faktycznie jest stereotypowym chomiczkiem dżungarskim, bo jest bardzo łagodna. Też potrafi ugryźć, a na przykład teraz, gdy szuka sobie jedzonka na moich rękach. Ale jej syn, Muminek, jest dużo bardziej agresywnym chomiczkiem. Co jeszcze z ciekawostek dotyczących wyglądu tego chomiczka? Otóż chomiczki są z reguły popielate, ciemnoszare, ale tutaj też mamy ciekawostkę, ponieważ w zależności od tego, jaka jest temperatura w otoczeniu, mogą zmienić swoje ubarwienie. Mała Muminka była wcześniej biała, w tej chwili jest standardowym umaszczeniem chomiczka, tak samo pięknym. Dokładnie. No dobrze, a skąd takiego chomiczka sobie wziąć? Oczywiście nie polecam zakupu w sklepach zoologicznych, ale jak już to się zdarzy, no to pamiętajcie, by troszkę się dokształcić. Natomiast jak najbardziej polecam adopcję takich opuszczanych, niechcianych chomiczków, na przykład z chomiczej dzielnicy, albo skorzystanie z usług profesjonalnej hodowli. W tej chwili jest tylko jedna, mianowicie Pretty Fluffy Hamstery. Link znajdziecie w opisie. No to teraz przejdziemy do faktów na temat chomików dżungarskich. Chomiki dżungarskie to samotnicy. Tak, zgadza się. Chomiki dżungarskie to samotnice. Trzymanie ich razem w jednej klatce może skutkować nie tylko zwiększeniem populacji, ale również agresją, walką o terytorium. Często spotykam się ze sformułowaniami, że jak chomik się wspólnie z drugim chomikiem wychowuje od małego, no to nie będzie starć. To się zdarza bardzo rzadko. One się ładnie bawią do czasu. W pewnym momencie może się to skończyć źle dla drugiego z nich. Więc pamiętajcie, zasada: jeden chomik, jedna klatka. Chomik dżungarski potrzebuje dużej klatki. Tak, wbrew pozorom, wbrew temu, co mówią w sklepach zoologicznych, taki chomiczek potrzebuje naprawdę dużo miejsca do biegania i do chodzenia. W nocy jest w stanie zrobić około 10 km, więc w takim małym ciałku drzemie ogromny duch poszukiwacza przygód. Więc minimalnie wymiary podstawy to 80 na 40, ale im więcej centymetrów, tym szczęśliwszy będzie Wasz chomik. I tutaj tak, klatka, akwarium, obojętne. W przypadku chomika dżungarskiego ważniejsza jest ta podstawa, aniżeli wysokość i duża liczba pięterek. Duża liczba pięterek może wręcz skończyć się dość bolesnym upadkiem. Chomiki dżungarskie bardzo lubią kopać. Tak, to również prawda. O tym przekonuję się każdej nocy, kiedy słyszę takie drapanie i szeleszczenie ściółki. Trzeba im zapewnić jak najwyższą warstwę takiej ściółki. One sobie później tam budują skomplikowane korytarze, w których później na przykład w ciągu dnia śpią, w których również chowają sobie swoje jedzonko. 10 cm to minimalna wysokość. Co do rodzaju ściółki, ściółka konopna, lniana, ściółka odpylona. Absolutnie nie pelet i nie jakieś dziwne waciki, nie waciki. Dodatkami mogą być chusteczki higieniczne nieperfumowane, ewentualnie sianko. Chomiki dżungarskie jedzą robale. Tak, to też prawda, wręcz uwielbiają. Chodzi głównie o tak zwane mączniki w formie larwy. Otóż dobre mączniki można znaleźć w sklepach terrorystycznych. Tam na pewno nie będziecie mieli tego pokarmu z różnymi pasożytami, wtedy chomiczki też nie będą narażone na takie pasożyty. Natomiast można też kupić mączniki suszone, jeżeli ktoś brzydzi się dotykania tego typu robaczków, ale też uprzedzam, one wcale nie gryzą. No jest to trochę nieprzyjemne w ręku, ale czego się nie robi dla Twojego pupila. I tak, mączniki to źródło białka przede wszystkim, ale mączniki są też dosyć tłustym pokarmem, w związku z czym nie można przesadzać z ilością. Jest to taki smakołyk, też trzeba sprawdzić, ile takiego mącznika jest zawartego w karmie, którą podajemy swojemu chomikowi, żeby nie przytył. Bo wiadomo, chomik otyły, chomik chory. Chomik to nocne zwierzę. Tak, to jest prawda. Chomiczki budzą się po zmroku, jak jest ciemno, wtedy czują się najbezpieczniej, wtedy też buszują w swoim lokum. Natomiast zdarza się, że od czasu do czasu obudzą się w ciągu dnia, żeby na przykład, nie wiem, zmienić miejsce do snu, załatwić swoje potrzeby, troszkę coś zjeść, pobiegać w kółku.
Natomiast przede wszystkim żyją sobie w nocy i w dzień najlepiej im po prostu nie przeszkadzać, chyba że jest to niezbędne, na przykład wizyta u weterynarza albo tego typu sprawy. Chomik dżungarski też chodzi do lekarza. Tak, to też jest dla niektórych nowość, ale chomiczka dżungarskiego, jak każdego zwierzaczka, jeżeli o niego dbamy, powinniśmy co jakiś czas zabierać na kontrolę do lekarza. 3-5 miesięcy myślę, że to jest wystarczający czas, żeby lekarz sobie za przeproszeniem obmacał chomiczka, czy nic tam się mu nie dzieje, i zrobił mu podstawowe badania, w tym badania kału na pasożyty. Jeżeli chodzi o lekarza weterynarii, no to jak najbardziej lekarz od zwierząt egzotycznych. Ci od psów i kotów często nie mają specjalizacji w tym kierunku. Chomika dżungarskiego się nie kąpie. Prawda, chomiczki same dbają o swoją higienę. Jedyne, co trzeba od czasu do czasu robić, bo niektóre mają do tego tendencję, to oczyszczenie gruczołu zapachowego. To się zdarza przede wszystkim u samczyków, zwłaszcza jeżeli w pobliżu jest gdzieś samiczka, która ma akurat eruje. Nie jest to przyjemne, najlepiej, żeby zrobił to weterynarz, ale jeżeli chomiczek jest przyzwyczajony, to też możecie i Wy to robić. Dalej, jeżeli chodzi o kąpiel, na pewno do klatki dodajemy chomiczkowi piasek. Piasek musi być odpylony. To nie może być pył. To jest specjalistyczny piasek do gryzoni. Chomik dżungarski potrzebuje dobrej karmy. Tak, to prawda. Taka pierwsza lepsza wzięta ze sklepu zoologicznego z napisem chomik nie może być wystarczająca. Należy najpierw przeczytać, jaki jest skład danej karmy i czy jest ona dedykowana dla konkretnego rodzaju chomika, ponieważ inne składniki odżywcze, w zasadzie inna ich ilość jest potrzebna takiemu chomikowi dżungarskiemu, inna na przykład chomikowi syryjskiemu. Ja osobiście stosuję karmę Mixerama dla chomików dżungarskich bądź chomików karłowatych, ponieważ chomik dżungarski właśnie do takich karłowatych się zalicza. Chomik dżungarski krótko żyje. No niestety jest to prawda. Akurat najbardziej nieprzyjemną rzecz zostawiłam sobie na koniec, jeżeli chodzi o ciekawostki. Średnia życia takiego chomiczka to 2-2,5 roku, w zależności od tego, jak się nim opiekujemy, czy nie ma jakichś nabytych chorób, czy nie ma chorób, które są genetyczne. Jeżeli jest chorobu stopnego, to bardzo często ta genetyka szwankuje. Oczywiście są wyjątki. Zdarzają się rekordziści, którzy żyją nawet 3 lata albo i więcej. No ale niestety trzeba liczyć się z tym, że taki chomiczek spowoduje u nas ogromną miłość i niestety będzie nam przykro go pożegnać, ale dbajmy o to, by pożegnał się z nami kompletnie zdrowy. Na koniec słów kilka o tym, jakimi konkretnie chomiczkami się ja opiekuję. Mamy muminkę, już poznaliście. Tak jak mówiłam, chomiczka hybrydka, dżungarska, wiek około 2 lat, a nawet i więcej. Bardzo łagodne usposobienie, bardzo przyjazna, sympatyczna, stąd też mogła wystąpić w tym filmie. Natomiast drugi chomiczek, którego mam, który mieszka oczywiście w akwarium oddzielnym zupełnie, jest to muminek i jest to synek mamy muminka. On ma troszkę, może mniej niż 2 lata, bądź około 2 lat. Również chomiczek dżungarski hybryda, również popielaty, ale jego charakter jest dużo bardziej skomplikowany i trudny. Lubi sobie pogryźć, ale jest oswojony. Na pewno zobaczycie kilka ujęć również z nim. Dobra, na razie tyle. Dziękuję serdecznie. Polecam przyjaźń z takim małym zwierzątkiem. Da Wam na pewno dużo radości, o ile będziecie o niego dbać. Cześć!